Mam teorię, że najlepsze górskie wycieczki to nawet nie te najbardziej ekstremalne, tylko te, które się robi we właściwym momencie. Dzisiaj więc sprawdzam, jak zrobić klasyczną pętelkę w Pieninach przez 3 Korony i Sokolice, nawet gdy wszystko jest przeciwko. Noga w połowie sprawna, pogoda niestabilna i czas ograniczony. Będą piękne widoki, ruiny zamku i jeden szlak, który ma coś wspólnego ze słynną Orlą Percią. Brzmi prosto, bo taki był plan. Po prostu góry, jesień i ja. Cześć, z tej strony Mateusz i dzisiaj złotą polską jesień postanowiłem pooglądać w Pieninach. Złota polska jesień. Oficjalnie trwa od września do listopada. W praktyce jakoś od ale ładne liście do szkoda, czyli jakieś 2 weekendy. Nie było więc czasu do stracenia i dziarsko ruszyłem do góry. W końcu wiało już dosyć mocno, a niedługo przyjdzie on, listopad, niszczyciel dobrej zabawy. Teraz najważniejsze było jedno, że jestem tu, a nie na kanapie. Dzisiaj postawiłem na klasykę, postanowiłem nie kombinować, zwłaszcza, że ostatnio trochę popsułem sobie nogę, a w dodatku trafił się taki okres brzydkiej pogody, więc gdy tylko w prognozach pokazano, że ma być ładnie, no to szybko się spakowałem i przyjechałem właśnie w Pieniny. Wyruszyłem sobie żółtym szlakiem z Krościenka, no i będę podchodził teraz właśnie w kierunku 3 Koron, pewnie jeszcze ponad godzinę według tych tabliczek, ale nie spieszę się jakoś, zwłaszcza, że wokół jest naprawdę bardzo ładnie. Nie wiadomo, gdzie najpierw skierować wzrok, a tych atrakcji dzisiaj nie zabraknie. Jeżeli pogoda dopisze, to mam w planach jeszcze zachód słońca, gdzieś tam zanim zejdę do Krościenka. No a wszystko wskazuje na to, że pogoda dopisze. A dokładniej dopiszę coś od siebie. To trochę takie słynne ostatnie słowa przed każdą górską wycieczką. Zaraz obok to tylko lekkie podejście i za 10 minut będę na szczycie. Może pamiętacie z poprzedniego odcinka, jak wspominałem, że wszechświat robi mi na złość. No właśnie. Szlak z Krościenka jest całkiem urokliwy. Teren wznosi się raczej tak równomiernie, bez szaleństw, chociaż wiadomo, że pod górę. Na mapie wygląda to tak. Najpierw żółtym, w kierunku przełęczy Szopka, a potem niebieskim, na szczyt. Później planuję zejść w kierunku ruin zamku i polany Wyrobek. No, a dalsza część wędrówki to już marsz w kierunku Sokolicy, a potem powrót na parking. A wszystko to w takim właśnie otoczeniu. Pewnie to kwestia ostatnich, najbliższych dni i te wszystkie liście znikną, więc cieszę się, że się wybrałem. Oczywiście tam, gdzie mieszkam, też mam kolorowe liście, ale wiecie, tutaj w górach jest trochę inaczej. Zwłaszcza, że coś widać. Tam w prześwitach między innymi już Gorce z Lubaniem i wieżą widokową na czele, a tych widoków z każdym krokiem będzie przybywać. Na razie taki leśny odcinek. To podejście tak raczej równomiernie się rozkłada na razie, więc maszeruje się przyjemnie. Może poza tym początkowym takim odcinkiem, kiedy z Krościenka trzeba się wydostać pomiędzy domami, to może być nużące, ale tutaj no bajka już po prostu. Jak tak patrzę na te tabliczki z czasami przejść, to mam wrażenie, że się w ogóle nie poruszam. No ale jest ładnie, więc nie spieszę się jakoś. No trudno się nie zgodzić, zwłaszcza, że o urodzie tego rejonu pisano już przed wiekami. Pieniński Park Narodowy to zresztą najstarszy park w Polsce. Powołano go już w 1932 roku. No i kiedy maszeruje się szlakami, można odnieść wrażenie, że tutejsze ścieżki ciągną się po horyzont. W rzeczywistości jednak, jeżeli chodzi o powierzchnię, Pieniński Park Narodowy jest drugim, od końca, parkiem w Polsce. Mniejszy jest tylko Ojcowski. Wyobraźcie sobie więc, że te 23 km² to mniej niż powierzchnia takich miast jak Łowicz, Gorlice czy Kołobrzeg. Trochę zmienia perspektywę, co? A bardzo ładna polana, którą właśnie minąłem, to polana Wyrobek.
taka dosyć charakterystyczna, jeżeli chodzi o podejście na Trzy Korony. No i znajduje się tu też skrzyżowanie szlaków. Na tej tabliczce może nawet zwróćcie uwagę, że w dwóch kierunkach można iść i w obu przypadkach dojdzie się na Trzy Korony. No i ja podchodzę bezpośrednio, a można przejść też przez ruiny zamku. Mnie to nie robi specjalnej różnicy, bo zamierzam w drodze powrotnej po prostu domknąć tę pętelkę. A więc jak będziecie kiedyś się wybierać, to też możecie zdecydować, w jaki sposób na szczyt chcecie się dostać. Tutaj będzie już pięknie, bo docieram właśnie na przełęcz Szopka, zwaną też przełęczą Chwała Bogu. To w zasadzie prawdopodobnie od tego zawołania, kiedy strudzeni turyści docierali tutaj, no to im się tak z ust po prostu ulewało, chwała Bogu, że to koniec podejścia. A to nieprawda, bo jeszcze stąd na szczyt Trzech Koron jest kawałek. Ale tutaj widać już Tatry. Jeżeli pogoda dopisze, co udowodnię Wam dosłownie za kilka chwil. No tak jak mówiłem, wszechświat od jakiegoś czasu robi mi na złość, bo tak prezentowały się Tatry. Widok ładny, ale chmury też niczego sobie. Przełęcz jest natomiast rzeczywiście świetnym miejscem, żeby zrobić sobie jakąś dłuższą przerwę. Są ławki, no i jest po prostu ładnie. Mnie jednak ciągnęło już na szczyt. Nie rozsiadałem się. A jeżeli chodzi o widok na Tatry, to powiedzmy, że sukces taki połowiczny. Coś tam widać, ale nie za dużo. Ale do zachodu jeszcze parę godzin, więc może gdzieś tam się przyjaśni. A jeżeli nie, to będę oglądał przecież coś innego. Rozstałem się już z oznaczeniami żółtymi i teraz przez dłuższą chwilę, prawie do końca wędrówki, będę pilnował tych niebieskich. No i szlak nie zmienił się jakoś bardzo mocno. Ciągle pod górę, raczej tak jednostajnie. Może z dwa takie ostrzejsze fragmenty. A na widoki trzeba będzie poczekać do samej niemal platformy widokowej. Ostatnie kilkanaście minut przed szczytem to już złota polska jesień w pełni. Szlak jest przyjemny, ale tutaj na przykład założono nawet taką, poręczówkę. Śliskich kamieni nie brakuje, więc z tą moją nogą nie skakałem jakoś szybko. Niektórzy jednak pewnie już niebawem znaleźliby powody do skakania z radości. Tatry ciągle pod chmurami. Na razie nic się nie zmieniło, ale tam za to bardzo ładnie prezentuje się Beskid Sądecki. Jak zerkniecie na takie charakterystyczne obniżenie, to będzie przełęcz Żłobki. Po lewej stronie Radziejowa, najwyższy szczyt tego pasma, no i po prawej Rogacze. Ja powoli przygotowuję się na więcej, bo platforma widokowa i szczyt Trzech Koron już niedaleko. No to drogę, bilet zakupiony, jest tam kasa, są też ławeczki, żeby odpocząć. I teraz taką platformą na górę w lecie, jeżeli nie wyjdzie się skoro świt, to tworzą się tutaj niewyobrażalne kolejki, takie nawet na 2 godziny stania, a więc uprzedzam, skoro świt albo w ogóle, a dzisiaj jest tutaj całkiem luźno. Teraz jeszcze tylko kilka schodów, no i już tutaj można poczuć przedsmak tego, co będzie widać ze szczytu. Na wierzchołku było dosyć tłoczno, ale udało mi się wcisnąć gdzieś w róg, by spokojnie obejrzeć panoramy. Oto okrąglica. 982 metry nad poziomem morza. Najwyższy z wierzchołków Trzech Koron, chociaż w rzeczywistości tych turni jest 5. Ale czy ma to znaczenie? No bo patrzcie tylko. Wszystko wygląda jak taki miniaturowy model z wystawy Polska w pigułce. Szczególnie położone u stóp Trzech Koron stromowce niżne wyglądają jak taka makieta. Są jakieś 500 metrów niżej. Ale to wszystko prawda.
nawet Tatry, mimo że ukryte w chmurach gdzieś tam na horyzoncie są. Jest i Babia Góra w oddali, jest Lubań w Gorcach, no i masa szczytów, które lepiej obejrzeć niż o nich posłuchać. O, nawet Sokolice widać. Tam pójdę już za chwilę. Rzeczywiście się tak tłoczno zrobiło teraz na szczycie, no bo ja też wyszedłem o jakiejś takiej dziwnej godzinie, ani nie bardzo rano, bo nie chciało mi się tutaj przyjeżdżać w nocy, ani też nie całkiem po południu, no bo jednak ta pętelka to kilka godzin w moim tempie, z zatrzymywaniem się, robieniem zdjęć, no i chciałbym dotrzeć przed zachodem do końca. No ale tak jak mówiłem, i tak to jest nic w porównaniu z tym, co można tu spotkać w wakacje, zwłaszcza w jakiś pogodny weekend. Więc oczywiście z tym, żeby w ogóle dać sobie spokój, to przesadziłem. Ale jeżeli planujecie wycieczkę na 3 Korony, w wakacje, wyjdźcie sobie rzeczywiście wcześnie, o poranku. No bo to, że później trzeba na tej platformie stać godzinę, czasami 2 w kolejce, to nie jest bajka. To jest niestety rzeczywistość. A teraz ruszam dalej niebieskim szlakiem, tak jak wam mówiłem, na Polanę Wyrobek, tylko taką pętelką, przez między innymi ruiny zamku Pieniny. A to już Polana Kołosarzyska, bardzo urokliwa. Podobnie jak Polana Wyrobek jest ona raz na jakiś czas koszona, po to, żeby nie zarosła, bo byłoby to ze stratą dla środowiska. Tutaj rosną gatunki roślin, które nie mogłyby rosnąć po prostu w lesie. Dawniej tą sprawą zajmowały się po prostu owce. I rzeczywiście, gdzieniegdzie w górach można spotkać kulturowy wypas owiec, który ma właśnie na celu i utrzymanie góralskiej tradycji pasterskiej i to, żeby takie miejsca jak te nie zarastały. Ale tutaj owiec nie ma, więc prowadzona jest ochrona czynna. Raz na jakiś czas kosi się to miejsce. A skoro już jesteśmy w temacie owiec, że tak się zgrabnie przenieśliśmy, to sama nazwa tego miejsca, Kołosarzyska, pochodzi od określenia koszar. Chociaż tutaj w tych stronach gwarowo mówiono kosor na to miejsce. Ja wiem, to niewiele zdradza, ale by była to po prostu taka przenośna zagroda dla owiec. Tutaj je spędzano właśnie w czasie burzy albo na noc, żeby się nie rozbiegły, żeby drapieżniki się tym stadem nie interesowały. Owce były koszarowane, można powiedzieć. No i taki koszar przenoszono z jednego miejsca polany na drugie. Dzięki temu też ta polana była cała nawożona. Początkowo, no to takie proste ogrodzenie, jakieś 3 poziome drągi, patyki między tym. Później już rzeczywiście kształcić takiego płotu, ogrodzenia. No i w górach jest trochę takich kosarzysk, ale też słowo koszarki albo koszarawa, jak traficie, to też od tego właśnie określenia. O, i taki to niby zwykły spacer, ale jak się człowiek zastanowi, to nawet polana ma ciekawszą historię niż moje ostatnie, przesiedziane w 4 ścianach kilka tygodni. No a przecież to nie koniec wycieczki i historycznych ciekawostek jeszcze się trochę miało uzbierać. Na razie jednak wróćmy do lasu, bo ten jesienią wyglądał naprawdę magicznie. Całkiem przyjemne to zejście, niby przez las, ale prowadzi takim dosyć urokliwym terenem, po skałach, w otoczeniu skał. No ale wydaje mi się, że jest bardziej strome niż podejście na 3 Korony od strony Przełęczy Szopka, czyli ten teren, którym ja podchodziłem. I wydaje mi się, że możecie to rozważyć, gdybyście się wybierali. Chyba jednak łatwiej jest tędy schodzić, jest bardziej pod górkę. No a w taki sposób dotarłem właśnie do zamku Pieniny. Dosłownie kilka metrów. Nie nastawiajcie się, nie ma go tutaj zbyt dużo, ale są mury zabezpieczone. Można trochę pooglądać, no i ma bardzo ciekawą historię.
Historia tego zamku związana jest z postacią świętej Kingi. Podobno ona właśnie zleciła pod koniec XIII wieku jego budowę, żeby mógł stanowić taką twierdzę i kryjówkę na wypadek najazdów tatarskich. Nie dziwne więc, że to właśnie jej figurę zobaczyć można tuż przy ścieżce. Jak podają kronikarze, księżna rzeczywiście schroniła się tu w czasie jednego z najazdów. Jak widzicie, trochę murów to w zasadzie jedyne, co po tym zamku obecnie pozostało. Te mury jednak kilkaset lat temu były niezwykle niedostępnym i świetnie wkomponowanym w zbocza góry zamkiem, chociaż korzystano z niego jedynie w obliczu najazdów. W dodatku to jedna z najstarszych murowanych warowni w naszym kraju. Tak więc jeśli ruszy się nieco pokładę wyobraźni, to otrzymać można dosyć wyjątkowy obraz. No, albo nieco więcej niż nieco. Spacer tutaj można jednak zrobić przy okazji wizyty na Trzech Koronach i nie trzeba jakoś specjalnie nadkładać drogi. Dosyć skromne widoki, przede wszystkim na Lubań, no ale nie ma się co dziwić, ten zamek został tak wybudowany, żeby trudno było go dostrzec. No i rzeczywiście jest taki skryty jeszcze na skałach. Wybrałem znów oznaczenie niebieskie i ruszam w kierunku Polany Wyrobek. Mówię o niej uparcie już od jakiegoś czasu, ale to dosyć ważny punkt orientacyjny. Można tam rzeczywiście zdecydować, czy chce się tylko podejść na Trzy Korony i wrócić, czy może zrobić pętelkę, w którym kierunku ją zrobić. Nie ma to większego znaczenia, chociaż ten fragment rzeczywiście był taki bardziej stromy. Mnie wygodniej było nim schodzić. Trochę do góry, trochę w dół. Całkowita cisza już tutaj jest. Tak więc bardzo przyjemny odcinek. No i zbliżam się do tej polany. Pewnie zrobię sobie jakąś dłuższą przerwę, bo czas bardzo dobry. Trochę martwią mnie chmury, których jest coraz więcej. Ostatnio nie mam szczęścia do tych zachodów słońca. A archiwa do kalendarza corocznego coraz mniejsze. Swoją drogą są jeszcze w sprzedaży, zachęcam. No ale najwyżej po prostu się przespaceruję i sobie pooglądam. To w zasadzie główny cel tych wycieczek. Teraz chyba już wszystko jasne. Tam szedłem na wprost, a tutaj wróciłem z tego zakrętu. Więc tak mniej więcej wygląda ta decyzja, która nie odmieni waszego życia, ale może ułatwi wędrówkę, może wprowadzi jakąś taką różnorodność. Też sobie usiadłem, odpocząłem, pozbierałem śmieci cudze. Nie mogłem znieść tego widoku, że dosłownie na ławce ktoś coś zostawił. A teraz ruszam sobie w kierunku Krościenka nad Dunajcem, ale nie kończę jeszcze wycieczki. Muszę po prostu kawałek zejść, żeby wybrać taki skręt w kierunku Sokolicy. No i to będzie druga część mojej wędrówki, też bardzo ładna, a tak swoją drogą między nami po cichu ta, którą lubię chyba nawet bardziej, jeżeli chodzi o wycieczki w ten rejon Pienin. Miło się idzie, chociaż pewnie nie tak jak pod koniec XIX wieku, kiedy popularność Trzech Koron zaczęła rosnąć i góra ta stała się tak modna, że na wierzchołek wchodziło prawie 300 osób rocznie. Dzisiaj minąłem kilkadziesiąt, a w sezonie pewnie te kilkaset mija się na podejściu w stronę wierzchołka, ale rzeczywiście znak czasów. No a jeżeli chodzi o to podejście, to nie szalejmy, tak? Bo pod koniec XIX wieku można było tutaj wyjechać właśnie konnym zaprzęgiem, a w zimie saniami. On dojeżdżał do przełęczy Szopka, tej chwała Bogu. Tam maszerowano na wierzchołek, stały się popularne też wschody słońca. Gdyby wtedy istniał Instagram, na pewno wrzucaliby zdjęcia z tych wydarzeń. No a tutaj jestem już w zasadzie na skrzyżowaniu szlaków, które mnie interesowało. Jak wytrzymacie jeszcze 4 sekundy, to wam je pokażę. Tam prosto biegnie ścieżka do Krościenka, a ja tutaj wybieram niebieski szlak na Sokolicę. Jest tabliczka, raczej się nie zgubicie. Godzina 15, też niebieskie oznaczenia.
Coraz więcej chmur, więc to mnie akurat nie cieszy, ale spodziewałem się, według prognoz jutro już ma być deszczowo. Natomiast to, co mnie cieszy, to fakt, że zrobiło się tutaj bardzo spokojnie. No i maszeruję sobie teraz taką częścią pienin, takim grzbietem, który nazywany jest pieninkami, tak zdrobniale. No i w rzeczywistości ten grzbiet ciągnie się aż do Sokolicy, do Dunajca. Takie bardzo przyjemne maszerowanie. Będzie też taki niezwykle ciekawy fragment, o którym Wam opowiem trochę więcej za chwilę. Będą też widoki. Tutaj już powoli jakieś prześwity się tworzą. Jeszcze skromne, będą lepsze. No i takie dosyć ciekawe maszerowanie. Trochę pod górę, trochę w dół i trochę widoków. O, tam właśnie idę, na Sokolicę. Słońce rzeczywiście zrobiło mi trochę na złość, ale ten odcinek chyba nawet we mgle byłby malowniczy. Ciekawa ścieżka, bliskość skał i naprawdę ładne widoki. Nie dziwię się, że szlak wyznakowano tu już blisko 100 lat temu. Pojawia się więcej skał pod stopami i ten grzbiet też staje się taki bardziej ostry. I nie jest to przypadek, bo ten szlak niebieski, którym teraz maszeruję, zwany jest Sokolą Percią. No i jeżeli ta nazwa kojarzy się Wam ze słynną Orlą Percią Tatrzańską, to jest to całkiem dobre skojarzenie, bo wyobraźcie sobie, że oba te szlaki wyznakował ten sam człowiek, Walenty Gadowski. Oczywiście nie da się porównać trudności obu tych ścieżek, chociaż tutaj będą jakieś eksponowane fragmenty delikatnie. Tutaj na przykład niekiedy obrywa się ten szlak dosyć mocno, ale na tym w zasadzie porównania się kończą. No i ostatnio przeszedłem sobie Orlą Perć, jest film na kanale, dzisiaj Sokolą. Można zażartować, że idę w ślady Walentego Gadowskiego, ale tylko zażartować, bo tu porównania się kończą oczywiście, zwłaszcza, że Walenty Gadowski był księdzem. Mnie to już raczej nie grozi. Tak, ksiądz Walenty Gadowski, zapalony taternik, miłośnik gór. No i rzeczywiście tutaj miejscami ta ścieżka tak mocno się obrywa. Jest może nie trudno, ale wiem, że oglądają osoby, które mają też lęk wysokości, więc uprzedzam, że coś takiego tutaj występuje. Zszedłem sobie z Ociemnego Wierchu i oto przełęcz Burzana. Dosyć ciekawa, bo jeżeli ten pierwszy odcinek Wam się nie spodobał, to tutaj możecie wybrać zielony szlak na Czertezik i on poniżej tych najciekawszych fragmentów schodzi, a jeżeli Wam się podobało, no to niebieskim na Sokolicę. W ogóle ten pierwszy fragment też możecie strawersować poniżej, tylko że ten zielony biegnie wprost z Krościenka, więc pewnie trzeba by jakoś inaczej trasę sobie wykombinować. No i tu kawałek dalej jeszcze raz potwierdzenie. Widzę, że na tej tabliczce z niebieskim szlakiem jest nawet takie ostrzeżenie: uwaga, szlak eksponowany, a tutaj też odbija zielony. Ja wybieram niebieski, bo po drodze czeka mnie jeszcze podejście na Czertesz, taki bardzo ciekawy szczyt. No i powinno być za chwilę tak dosyć widokowo. No i tak to wygląda. Pojawiła się nawet jakaś taka barierka. Podejście do góry. Po mojej prawej stronie widać ładnie już wijący się Dunajec w dole. Taki ciekawy bardzo fragment tej wycieczki. No przyznajcie, widoki z Czerterza naprawdę zachwycają. I to był wstępnie taki mój pomysł, żeby może tutaj, jak już przejdę sobie całą trasę, jeszcze wrócić przed zachodem słońca, spróbować zrobić jakieś zdjęcie, ale chmury raczej nie zachęcają do tego pomysłu. Tam w oddali widać Sokolicę, a to zejście też takie dosyć ciekawe. Sporo takich ciekawych fragmentów, jak pewnie widzieliście.
Te trudniejsze wszystkie ubezpieczone są barierkami. Aż sobie pomyślałem, jakby Orla Perć wyglądała, gdyby tak ją przemodelować. No i przede mną już Czertezik. Jest tu też takie skrzyżowanie szlaków, no bo tutaj dochodzi ten zielony szlak, którym można było obejść te trudności. Do Sokolicy 30 minut. Na Czerteziku jest piękny widok. Chyba jeszcze nawet ładniejszy niż na Czerteżu i też go obstawiałem jako takiego mojego kandydata, by gdzieś tu się zaczaić z aparatem, już tak przed zachodem. No ale pogoda jest taka jaka jest, więc pewnie idę po prostu na Sokolicę. Jeżeli tam się światło poprawi, no to niech będzie Sokolica. Ale te dwa szczyty mi się podobają, bo jest piękny widok tutaj na przełom Dunajca. Gdzieś tam w tle normalnie powinny się też pokazać Tatry, ale nie dzisiaj. Ale tam widzę, że taki ładny promień się przebija. To może go sfotografuję tak szybko. Tak dosyć ponuro się zrobiło. Tak, kolory drzew ciągle dopisują, ale kiedy nie świeci na nie słońce, to już nawet one mi cieszą tak oczu. Schodzę sobie do przełęczy Sosnów i to zejście jest dosyć strome, ale ta ścieżka jest dobrze utrzymana, takie w zasadzie kamienie. No i ta przełęcz Sosnów jest o tyle ważna, że stamtąd będę schodził już do Krościenka zielonym szlakiem, ale z tej samej przełęczy jeszcze sobie zrobię taki wypad właśnie na Sokolicę. Czyli ostatni ze szczytów, który mam w planach dzisiaj odwiedzić. W 15 minut na szczyt, a potem godzina do Krościenka. No i idę zobaczyć widoki z Sokolicy. Sprawdzę, czy sosna jeszcze się trzyma. Dawno mnie tu nie było. Swoją drogą pokażę Wam, jak ona wyglądała dawniej. Porównacie sobie. No bo kilka lat temu spotkał ją wypadek w czasie akcji ratowniczej. W zasadzie podmuch ze śmigłowca złamał ją częściowo. No i teraz taka dosyć smutna, ale mam nadzieję, że się trzyma dalej nieźle. Tu pod Sokolicą też jest kasa biletowa, ale ten zakupiony pod 3 koronami albo przez internet można okazać tutaj, nie trzeba kupować drugiego. No a podejście to w zasadzie taki dosyć stromy spacer po kamulcach. Są też barierki, jak jest sucho idzie się fajnie, jak jest ślisko pewnie dobrze, że są. No i kilka minut i będę na szczycie. O jakimś ładnym, popołudniowym świetle już dawno zapomniałem. Pamiętałem jednak, po co tu tak naprawdę przyjechałem. Dla krótkiego spaceru, jesiennych kolorów, no i świetnych widoków. Góry, jesień i ja. I nawet ta szarówka miała swój urok, a chmury pochłaniające 3 korony przykuwały wzrok. Sosna trzymała się zaskakująco nieźle, zwłaszcza jak na kogoś, kto ma 500 lat, no a rzut oka w kierunku małych pień i leśnicy przypomniał mi ostatni wypad. Może w tej teorii, że najlepsze górskie wycieczki to te, które robi się we właściwym momencie, jest ziarno prawdy. Zerknąłem jeszcze na radary, zachmurzenia i opadowe, no i ruszyłem w drogę powrotną. Bo nic z tego dzisiaj nie będzie, to pogorszenie pogody, które miało się pojawić tak koło 20 dzisiaj, no po prostu przyszło szybciej. Ale i tak było ładnie, więc ruszam w drogę już na Przełęcz, a potem do Krościenka nad Dunajcem, bez co prawda takiej kropki nad i w postaci tego zachodu, ale jeszcze nie jeden zachód, mam nadzieję, w górach mnie czeka. I mam nadzieję, że też będziecie tego świadkami. Więc to jest dobry moment, żeby się na dzisiaj pożegnać. Mam nadzieję, że ta wycieczka Wam się podobała, bo jeżeli nie, no to
czego wy w górach szukacie? Przecież to jest bardzo ładna pętelka. Są odcinki leśne, są takie bardziej eksponowane, piękne punkty widokowe. Rzeczywiście polecałbym się wybrać pewnie poza sezonem. Gdyby to ode mnie zależało, to tylko tak chodziłbym po górach. Ale i w wakacje jest ładnie. Po prostu wystarczy wybrać się nieco wcześniej na szlak. Tak więc trzymajcie się dobrze. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!